Cześć, z tej strony Tomek. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować elementy kokpitu do malowania, jak je pomalować. Przedstawię kilka podstawowych technik weatheringu, czyli brudzenia i nanoszenia śladów eksploatacji. Jest to coś, o czym dołączone do modeli instrukcje nie mówią ani słowem. Będzie też o nakładaniu kalkomanii, a więc odcinek trochę dłuższy, będzie to taka bardziej relacja z budowy. Z budowy oczywiście modelu Messerschmitta BF109, model E3 firmy Tamiya w skali 1:48. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy od przygotowania elementów kokpitu do malowania podkładem. Mam tutaj coś, bez czego nie wyobrażam sobie warsztatu modelarskiego. Jest to masa podobna do plasteliny, służąca do tymczasowego łączenia części. Ja mam tutaj Patafix firmy Uhu, ale równie dobrze sprawdza się dowolna inna masa tego typu. W odróżnieniu od zwykłej plasteliny ta masa nie zostawia tłustych śladów na modelu. Używam jej do mocowania małych elementów przed malowaniem, ale także do maskowania fragmentów modelu, które nie powinny zostać pomalowane. Przydaje się też do wstępnego tymczasowego sklejania części na sucho, kiedy chcemy po prostu przymierzyć kilka elementów przed sklejeniem. Najmniejsze części mocujemy sobie na wykałaczkach, a większe, takie jak ta podstawa kokpitu, na przykład na starej butelce po farbie czy kleju. Wykałaczki wbijam w kawałek gąbki, żeby pomalować wszystko za jednym razem. Przygotowujemy do malowania także połówki kadłuba, ponieważ jego wewnętrzne ścianki są integralną częścią kokpitu. Wszystkie przygotowane elementy malujemy podkładem. Puszkę z podkładem należy solidnie wymieszać. Pomieszczenie, w którym malujemy, musi być dobrze wentylowane, ale z kolei nie może być w nim zbyt zimno. Przy temperaturze poniżej 15 stopni niektóre spreje mogą się zachowywać nieprzewidywalnie. Ja tutaj użyłem modelarskiej komory lakierniczej, która zawiera filtr przeciwpyłowy i odciąg powietrza, który można wyprowadzić za okno i w ten sposób można malować nawet w mieszkaniu. Przymierzamy sobie teraz kokpit z połówkami kadłuba i pojawia się problem z dopasowaniem. Trzeba tutaj usunąć nadmiar plastiku pozostały po procesie produkcji. Po tak zwanych wypychaczach takie kółka pojawiają się na większych elementach i mogą być zarówno wypukłe, jak i wklęsłe. Jeśli są w widocznych miejscach, to oczywiście je usuwamy odpowiednio przez szlifowanie, ścinanie, albo jeśli są wklęsłe, no to trzeba je zaszpachlować. Do malowania wnętrza kokpitu użyję dedykowanej do tego celu farby A77 firmy Pactra, czyli RLM 02 według numeracji kolorów używanych w Luftwaffe. Farbę bardzo dokładnie mieszamy, aż będzie w 100% jednolita i oczywiście bez wyczuwalnego osadu na dnie słoiczka. Do malowania stosunkowo małych powierzchni kokpitu postanowiłem nie rozcieńczać farby. Zamiast tego nałożę ją na mokrą paletę. Pędzelek przed malowaniem zanurzam w rozcieńczalniku i odsączam nadmiar, a więc mokra paleta i nasączony rozcieńczalnikiem pędzelek już same z siebie nieco rozcieńczą farbę. Takim pędzelkiem dopiero nabieram farbę i maluję kokpit. Ścianki kokpitu staramy się pomalować w kierunku padania światła, aby patrząc od góry
do jego wnętrza światło nie podkreślało ewentualnych śladów po włosiu pędzla, gdybyśmy malowali prostopadle do padania promieni światła. Pierwsza warstwa farby na pewno nie pokryje wszystkiego idealnie, ale to normalne. Farbę nakładamy w 3 warstwach w odstępach około 30 minut. W czasie, kiedy farba będzie schła, zajmujemy się innymi detalami. Lekko rozjaśniam czarną farbę, której użyję do pomalowania kilku elementów kokpitu. Małym pędzelkiem maluję pokrętło regulacji steru kierunku i całą tablicę przyrządów. Został jeszcze do pomalowania drążek sterowy, który najpierw maluję farbą RLM 02. Następny w kolejce jest celownik Revi, który jest częścią wykonaną z przeźroczystego tworzywa. To dlatego, że jego część ma pozostać przeźroczysta. Ten fragment, który nie powinien być w ogóle pomalowany, maskuję patafixem. Korpus celownika maluję na czarno i na ten sam kolor maluję końcówkę drążka, na której znajduje się bezpiecznik broni pokładowej. Maluję też środkową część drążka. Dla pełnego krycia nakładam drugą warstwę farby na korpus celownika i w międzyczasie farba na głównych elementach kokpitu już wyschła, więc można nałożyć drugą warstwę, dokładnie tak samo jak pierwszą. Farbą w kolorze skóry malujemy poduszkę celownika. Jest to już naprawdę mały element i potrzebna będzie tutaj duża precyzja i też precyzyjny pędzelek. Żeby skóra wyglądała bardziej naturalnie, lekko rozjaśniłem krawędzie, rozjaśniając tą naszą skórzaną farbę kolorem żółtym. I tą samą farbą maluję skórzany mieszek drążka sterowego. Pierwsze 2 warstwy farby RLM 02 nakładałem bardzo miękkim pędzlem. Dzięki temu udało się uniknąć śladów po włosiu pędzla,
ale jest jeszcze ryzyko, że taki miękki pędzel nie dotrze za każdym razem we wszystkie zakamarki i do nałożenia trzeciej warstwy użyję trochę twardszego pędzla ze sztucznym włosiem. Po wyschnięciu trzeciej warstwy można pomalować drugie pokrętło. To akurat służyło do wypuszczania klap skrzydeł. Na drugiej połówce kadłuba również na czarno malujemy panel z przełącznikami, m.in. służącymi do obsługi radia, pompy paliwa czy też oświetlenia. Białą farbą nanosimy kontrastujące napisy, naklejki. Dla urozmaicenia przyda się jeszcze czerwona błyszcząca farba, którą podkreślimy dźwignię przepustnicy i dźwignię klapy chłodnicy oleju. Na panelu na czerwono malujemy też część przycisków. I teraz pora na wklejenie pokrętła regulacji steru kierunku. Srebrną farbą maluję jeszcze elementy instalacji tlenowej i korzystając z tej samej srebrnej farby pokażę dwie najprostsze metody nanoszenia śladów eksploatacji, a dokładnie przetarć farby. Pierwszy sposób to technika suchego pędzla, z angielskiego dry brush. Potrzebny będzie pędzelek o twardym włosiu, który zanurzamy w farbie i na kartce papieru w taki sposób usuwamy nadmiar farby do momentu, aż pędzel nie będzie zostawiał śladów. Niewielka ilość farby pozostała jednak na włosiu pędzla, będzie ona osiadała tylko na ostrych krawędziach modelu, dając efekt naturalnych przetarć. Ta metoda często używana jest też do rozjaśniania wypukłych elementów. Wtedy zamiast farby metalicznej używa się po prostu jaśniejszego odcienia koloru bazowego. I dla zróżnicowania efektu użyję jeszcze farby metalicznej, ciemniejszej w kolorze gunmetal. Dzięki temu przetarcia zyskają trochę głębi i po prostu będą lepiej wyglądać. Jeśli chodzi o pędzle stosowane do tej metody, to używamy raczej pędzli starych, zużytych, bo ta metoda bardzo niszczy pędzle i raczej nie ma sensu używać do niej drogich, nowych pędzelków. Do drugiej metody potrzebny nam będzie kawałek zwykłej gąbki, którą wygodnie będzie zamocować w pensecie zatrzaskowej lub samozaciskowej i tego kawałka gąbki używamy jako stempla, który stworzy wzór przypadkowych imitacji odprysków i przetarć farby. Będzie on różny w zależności od tego, jakiej gąbki użyjemy. Można sobie zgromadzić kilka różnych gąbek do tej metody. Staramy się nanosić te efekty w miejsca, w których w rzeczywistości mogły one wystąpić, a więc przede wszystkim na podłodze, na fotelach, na pedałach Horczyka. Trzeba wziąć pod uwagę to, że kabina 109 była bardzo ciasna, co na pewno sprzyjało pozostawianiu przypadkowych zadrapań w jej wnętrzu.
I teraz już możemy przykleić pozostałe elementy wnętrza, czyli drążek sterowy oraz instalację tlenową. Kolejną fundamentalną metodą weatheringu, czyli nanoszenia śladów eksploatacji i zabrudzeń, jest wash. Jest to taki rodzaj farby, która sama spływa w zagłębienia i dzięki napięciu powierzchniowemu cieczy samoczynnie rozprowadza się, jak widzicie, po elementach, dając taki efekt głębi. Łosze występują w wielu kolorach, najbardziej uniwersalne są brązowe i czarne. Samych gatunków łoszy jest w zasadzie 3. Ten, który widzicie, to Panel Line Accent Color firmy Tamiya. On występuje z takim wygodnym pędzelkiem w nakrętce. Jest to łosz bazujący na emali olejnej i należy do najliczniejszej grupy łoszy, do której zaliczają się także produkty takich firm jak Ammo, Miga Jimeneza czy AK Interactive. Ten typ łosza bardzo łatwo kontrolować, bo nadmiar można usunąć nawet kiedy łosz już wyschnie. Wystarczy użyć wtedy rozpuszczalnika do emali albo terpentyny. Drugi rodzaj to łosze uzyskiwane z rozcieńczania zwykłych farb olejnych dla plastyków, takich w tubkach. Mają one podobne właściwości, ale schną trochę dłużej i łatwiej jest je usunąć po wyschnięciu. Trzeci rodzaj łoszy to łosze akrylowe, produkowane są m.in. przez firmę Vallejo. Schną one znacznie szybciej, można je kontrolować przy pomocy zwykłej wody, ale za to, kiedy już wyschną, nie da się ich usunąć ani nic poprawić. Uzyskane przy pomocy łosza efekty będą inne, kiedy nałożymy go bezpośrednio na matową farbę, a inne na powierzchnię pomalowaną np. lakierem błyszczącym lub półmatowym. W naszym przypadku łosza nakładam prosto na farbę i dzięki temu pozostaje on też na płaskich powierzchniach, tworząc coś w rodzaju brudnych plam, które we wnętrzu myśliwca też raczej nie trudno. Pozostała już tylko tablica przyrządów i tutaj mamy kilka możliwości. Można zegary namalować ręcznie lub nałożyć kalkomanię. Kontury zegarów są już wytłoczone na tablicy, więc żeby bez problemów nałożyć kalkomanię, to należałoby je zaszlifować, zwłaszcza jeśli nie dysponujemy dobrym płynem do kalek. Ja jednak pokażę na tym przykładzie, jak działają takie płyny do kalkomanii. Spróbuję nałożyć kalkę na tablicę przyrządów z zachowaniem tych wypukłych konturów. Górna część tablicy mniej więcej pokrywa się z tym, co widzimy na kalkomanii, więc jest szansa na dopasowanie jej do konturów, ale już ten dolny pasek kalkomanii nie ma za wiele wspólnego z tym, co oddano na plastikowym elemencie, dlatego ten fragment pomaluję po prostu pędzelkiem. Potrzebny fragment kalki wycinamy i zanurzamy w wodzie, najlepiej ciepłej, tak około 30-40 stopni. Miejsce, w którym znajdzie się kalkomania, nawilżamy płynem Microset. Po około minucie kalkomania oddzieli się od papieru i wtedy zsuwamy ją bardzo ostrożnie na miejsce docelowe. Pędzelkiem nasączonym Microsetem ustawiamy na odpowiednim miejscu i zostawiamy do wyschnięcia. Po około godzinie na całość nakładam płyn Microsol, zwłaszcza na obwodzie kalkomanii. Jest to taki płyn, który w pewnym sensie jest rozpuszczalnikiem kalkomanii i naciąga je, powodując to, że przylegają one do podłoża nawet na tak zróżnicowanej powierzchni jak ta. W czasie, kiedy płyn Microsol schnie, kalka układa się bardzo ładnie i wygląda o niebo lepiej, niż gdybyśmy tego płynu nie użyli. W odpowiednie miejsce wklejam teraz celownik. Wcześniej na tym miejscu była jeszcze przeźroczysta błona kalkomanii, ale Microsol całkowicie ją rozpuścił. Dolny panel zegarów maluję mieszanką białej i srebrnej farby metodą suchego pędzla i podkreślam tylko białą farbą największe kontury zegarów.
Taką tablicę wklejam na miejsce i tak oto w prosty sposób pomalowaliśmy kokpit. Oczywiście jest on mocno uproszczony względem oryginału, ale chyba wyszedł nie najgorzej. A więc jeśli chodzi o wnętrze kokpitu, byłoby to na tyle. Ja się powoli żegnam i zapraszam do następnego odcinka. Zatem do usłyszenia. Pozdrawiam.